Popularność nowych modeli A nie słabnie. Jedni je chwalą, inni natomiast ganią, choćby za brak stabilizacji optycznej i cenę. Jednak trzeba przyznać, że modele te nie są dla Was obojętne. W internetowych komentarzach pojawia się również sporo pytań o opłacalność zakupu serii A względem tańszej propozycji od Samsunga. Dlatego dzisiaj, kontynuując nasze porównania, przyjrzymy się bliżej nowej A5 2017 oraz J7 wersji 2016. Zapraszamy! Oba telefony cechuje jakość wykonania godna Samsunga. Mimo znacznie niższej ceny, J7 2016 posiada metalową ramkę z przyjemnymi dla oka ścięciami, która nie ułatwia zbytnio trzymania telefonu osobom z mniejszymi dłońmi. Przód telefonu nie porywa nas swoją stylistyką, a ramka otaczająca spory ekran ma rozsądne rozmiary. Plastikowy tył posiada wystający układ aparatu, co nie wróży dobrze jego soczewce. Jednak użyty materiał demontowalnej pokrywy nie zbiera naszych odcisków palców w przeciwieństwie do nowej A5. W przypadku tego modelu wrażenie robi przede wszystkim metalowa ramka w kolorze szklanej obudowy. Posiada ona również wygodne zaokrąglenia, które ułatwiają obsługę smartfona mimo jego sporych rozmiarów. Na całkowicie płaskim tyle udało się nareszcie schować całą optykę aparatu wewnątrz obudowy, co niewątpliwie robi wrażenie. Nasze urządzenia ważą podobnie, odpowiednio 158 i 166 gramów. Oba telefony posiadają ekrany w technologii Super AMOLED, jednak zdecydowanie większe wrażenie robi na nas matryca A5 o rozdzielczości Full HD i rozmiarze 5,2 cala. Kolory, jak i kąty prezentowane na tym modelu mogą śmiało konkurować z jakością obrazu flagowego S7. Warto również dodać, że ekran ten posiada powłokę Gorilla Glass, której nie ma J7. Jednak w przypadku tańszego modelu jest naprawdę dobrze. Mimo rozdzielczości HD w rozmiarze 5,5 cala oraz dość wyraźnie widocznej plamki, użytkowanie tego wyświetlacza potwierdza zalety Samsungowych AMOLEDów. W obu modelach pracują autorskie 8-rdzeniowe procesory Samsunga o taktowaniu 1,9 GHz w przypadku A5 oraz 1,6 GHz w J7. Nowa A5 posiada również 3 GB RAMu, w J7 znajdziemy o 1 GB pamięci mniej. W naszej nowości mamy również 32 GB wbudowanej pamięci, z której do naszej dyspozycji pozostaje około 24 GB, zaś w J7 16, z czego dla użytkownika dostępne jest niecałe 11 GB. Oba modele jednak zawierają czytnik kart microSD, którymi łatwo rozszerzymy pamięć do 256 GB w A5 i 128 GB w J7. Warto również dodać, że oba smartfony posiadają wbudowane radio FM i standard NFC. Jednak to A5 wyróżnia wodoodporność i gniazdo ładowania microUSB typu C oraz usprawniony względem poprzedniego modelu czytnik linii papilarnych ukryty na froncie w przycisku fizycznym. Mimo różnic w taktowaniu procesora i ilości pamięci, zarówno A5 i J7 na co dzień sprawują się bardzo dobrze. Wyposażyliśmy oba modele w jak najbardziej podobny zestaw aplikacji, tak by obie konfiguracje były do siebie jak najbardziej zbliżone. Poruszanie się pomiędzy oknami, uruchamianie aplikacji czy też poruszanie się po ustawieniach jest niemal tak samo sprawne w przypadku obu modeli. Dopiero otwarcie dużej ilości aplikacji ujawnia nieco dłuższe czasy reakcji w przypadku J7. Oba smartfony posiadają Androida 6.0, którego aktualizacja do wersji 7 stoi pod znakiem zapytania. Jednak wedle nieoficjalnych źródeł możemy spodziewać się jej w dłuższym okresie czasu na obu modelach. Testy ANTUTU stawiają na pozycji lidera A5, które uzyskało ponad 61 000 punktów. W J7 wynik ten wynosi blisko 45 000 mimo niższej rozdzielczości. W World of Tanks Blitz oba telefony Samsunga uzyskują płynność dopiero na niskich ustawieniach. Niestety dalsze testy J7 ujawniają, że mimo ekranu HD telefon średnio daje sobie radę w innych tytułach. W przypadku A5 2017 ten problem praktycznie nie istnieje. Temperatury osiągane przez oba telefony są wzorowe. A5 nie przekraczało 35 stopni Celsjusza, a J7 32, nawet podczas znacznego obciążenia. W tym punkcie jest tylko jeden bohater, nowy A5 2017. Niestety J7 nie został wyposażony w ten dość istotny dla wielu użytkowników element. Jedno jest pewne, wielu z Was od lat kojarzy Samsunga z rozsądną jakością zdjęć. Tak jest również w przypadku naszych modeli, za pomocą których uzyskamy bardzo dobrej jakości zdjęcia, z powodzeniem konkurujące z podstawowymi kompaktami na rynku. Oba smartfony posiadają tylne aparaty o jasności f1.9 i rozdzielczościach wynoszących odpowiednio 13 megapikseli w przypadku J7 i 16 megapikseli w nowej A5. Mimo różnic cenowych łączy je również brak optycznej stabilizacji obrazu oraz możliwości kręcenia filmu w wyższych rozdzielczościach niż Full HD.
Dzieli zaś jakość przedniego aparatu, którego rozdzielczość J7 wynosi 5 megapikseli. Dla porównania A5 ma 16-megapikselową przednią matrycę i niestety bez doświetlającej diody LED, jak ma to miejsce w modelu J7. Nie przedłużając, zapraszamy Was do krótkiego porównania zdjęć i filmów z obu modeli. Porównywane telefony posiadają baterie o zbliżonej pojemności. W obu przypadkach 3000 i 3300 mAh pozwala na standardowe użytkowanie naszych smartfonów przez cały dzień bez nerwowego rozglądania się za ładowarką. Tutaj zdecydowanie ponownie wyróżnia się nowy A5 2017. Głośnik odtwarza dźwięk czysto, zachowując przy tym rozsądną głębię. Niestety w J7 jest zdecydowanie słabiej i przede wszystkim za cicho. Mamy nadzieję, że nasze porównanie ułatwi Wam podjęcie decyzji przy kolejnych zakupach smartfona. Nie wskażemy tu zwycięzcy, bo nasz test ma przede wszystkim pokazać, na co dokładnie możecie liczyć w danym segmencie cenowym. Jesteśmy jednak ciekawi Waszego zdania na temat zaprezentowanych telefonów. Koniecznie podzielcie się z nami swoją opinią w komentarzach. Do zobaczenia na sferis.pl.